Jest jakiś mnich tutaj, w tej świątyni, którą wcześniej z daleka widzieliśmy. Jeszcze raz widoczek tutaj. Cześć, siemanko, witam w Krabi w Tajlandii. Podróż tym razem zorganizowałem na własną rękę bez biura podróży. Zapraszam was serdecznie na naszą wyprawę pełną przygód, eksplozji doznań, różnej kultury, zapachów, dźwięków, cudownej tajskiej kuchni, zapierających dech widoków, rajskich wysepek. Także przeżyjcie z nami ten czas spędzony tutaj. Jeżeli spodoba wam się ta przygoda, może kliknijcie subskrybuj ten kanał, co będzie dla mnie ekstra wyróżnieniem. A na końcu filmu omówię trochę praktycznych spraw z taką podróżą, w tym cen o wiele niższych niż przez biuro podróży. Także dzięki i zapraszam do oglądania. Jesteśmy w Dubaju, na lotnisku. Potwór taki, że jeździliśmy 15 minut od samolotu i tutaj teraz będziemy czekać 5 godzin na lot do Tajlandii. Jedziemy teraz do hotelu, jakieś 40 minut drogi. Także gdzieś tam nasza podróż będzie w okolicach 23 godzin od wyjścia z domu. Jedzonko, knajpa pełna ludzi. Wszystkie inne były puste, a tutaj zobaczcie, ile siedzi osób. Także wygląda, że to jest rekomendacja tego miejsca. Będziemy tutaj zaraz coś szamać, wybierać spośród tych wszystkich tutaj rzeczy. Mamy nasze kokosy. Już się nie mogę doczekać. Uwaga. Jak mi tego było brak. Daliśmy pierwsze dania. To jest jakiś seafood talerz z owocami morza. Teraz kolejny punkt programu. Idziemy sobie zrobić spacer, a później będzie w którymś momencie jeszcze kąpiel z nimi. Spa dla słoni. Z tyłu idzie jeden, tutaj idzie drugi. Fajne przejście. Hop. Hop. Dobrze, że wziąłem klapki takie. No tak. Dopiero co je tu kupiłem za 200 batów. Słonie, tutaj pan mówił wcześniej, że 300 kg dziennie jedzą. Mają ich tutaj 10, więc codziennie 3000 kg jedzenia. Mam taką właśnie refleksję, 9000 km od domu. Jakaś taka surrealistyczna historia. Łazimy sobie tutaj ze słońmi. Tutaj słoń zostaje takie wszystkie malutkie. Gorąco jest przepotwornie ogólnie. Dzisiaj w ogóle bardzo ładne słoneczko. Jak na tutaj trzeci dzień właściwie. Jest największe słońce. Taka sytuacja. To jest w tym momencie spa. Spa dla słoni. Zobaczcie za to. Atrakcja, którą pewnie już miliony ludzi przeżywa rocznie. Czy tam setki tysięcy, ale buzia się sama cieszy. Zobaczcie. Błotko. Siebie niech tą szczotką wyczyści tu i tam. Już słoń jest czysty. jest trochę większe ode mnie. No tak. Zdecydowanie. O! Tańczący słoń.
Ciekawe, czy on do tej muzyki, czy tak się robi. Sobie macha słodko trąbą. O! Super. Uwaga, jaka miksturka powstaje. O, widać, że początki w kuchni. O, tak. Trzeba popróbować, czy to się dobrze wyszło. Na pewno się da. Jak to kucharz nie popróbuje? Musisz, wiesz, troszeczkę... No jak na oko, trzeba spróbować. Że... Ja widzę po prostu. No. Powąchaj, bo przepięknie pachnie. Kulpeciki. To jest naprawdę bardzo ładnie pachnie, to nie jest żart. I tu się robi takie kuleczki. I będziemy tym karmić słonie. Podsumowując tutaj nasze spotkanie z słonikami. No, jest to jedna z piękniejszych chwil na pewno w życiu. Pomimo, że pewnie to jest duża komercja i taki plan pewnie podstawowy Tajlandii, to jednak być, kąpać się z nimi, nie wiem, dotykać, przytulać takie wspaniałe zwierzęta, no to jest ekstra sprawa. Jestem mega szczęśliwy i słonik sobie tutaj ciągle je. Papa słoniku, na razie, dzięki. Wracając ze słoni, tutaj kierowca się zatrzymał w takim fajnym miejscu. Powiedział, że możemy 10 minut tutaj być i zobaczcie, jak to wygląda. Piękna świątynia, bardzo kolorowa. Idziemy na kolację, znowu do tej samej restauracji. Jest przepyszna. Także to jest ta tutaj. Później dopiero będziemy testować jakieś inne. A tak wygląda tutaj ulica. Coś cudownego. Dzisiaj druga zupka. Też owoce morza. Też poziom pierwszy, jeszcze nie drogi. Ale pysznie, pyszna, super. Takie coś kupiliśmy właśnie na ulicy. Przepyszne, pani była spróbować. Ekstra sprawa. Także to jest... Tutaj będziemy jedli. Super. Niam, niam. Jest tam, zazwyczaj takie są dwa owoce w środku. One mają pestkę. Nie są przepyszne, naprawdę. Tak to wygląda i to się je. Jesteśmy w drodze na wycieczkę. Jakąś tam zwiedzanie kilku wysp, w tym snurkowanie. Dzisiaj słońce. Na razie słabiutko. Jedziemy takim pojazdem tutaj tuk-tukiem. Zasuwamy nieźle! Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy na wyspie bezludnej. Ja myślałem, że w Wenecji. W ogóle bezludnej, tak. Tutaj w ogóle nie ma ludzi. Kompletnie tu ludzi nie ma. Zobacz, panie operatorze kamery, który nam Ja musiałem teraz przed chwilą nagrać tyłek, tam fajny szedł także. Wycieczka dla 2 osób. Zapłaciliśmy za to 3,5 tysiąca batów. No to jest, ja mam jakieś około 400 zł za 2 osoby. Woda bardzo cieplutka. W oddali przepiękne te takie wyspy, skały. I zobaczcie w drugą stronę. Jesteśmy w drugiej stronie. Tutaj fajne miejsce, gdyż jest takie przejście jakby na wodzie. Z daleka to wygląda, jakby się po wodzie chodziło.
Jest strasznie gorąco w tym momencie. Oho, nadchodzi. To jest ten show. No, snorkowaliśmy tutaj. Tu jest rafa koralowa. No, w porównaniu do Egiptu oczywiście to tak słabo wypada. Mało to jest wszystko kolorowe. Taka woda nie jest tak przejrzysta jak w Egipcie, nie? Ale no, uważam, że to jest warte tutaj przyjechać, posnorkować. Ja się cieszę. Następne danie Tom Yum Pod. Będziemy sobie tutaj jedli owoce morza, jelizówkę, a to się tak fajnie podgrzewa. Dobra, jedziemy. Idziemy zobaczyć pomnik Buddy. 1127 kroków chyba, stopni, i to niektórych podobno bardzo wysokich. Tam się gdzieś będzie wchodziło, chyba jest jest wejście. To idziecie tam do góry w ogóle. Natomiast tu jest taka ciekawostka, że to jest coś w rodzaju kasy biletowej, ale to jest na zasadzie, że daje się datek jaki się chce. No i kobiety muszą się niestety opatulić, bo nie mogą mieć odsłoniętych nóg. Piękne drzewo tutaj w środku. I figurki. Wszędzie takie ołtarzyki. Takie coś. Król z królową. Tajlandia jest królestwem. Cieszę się strasznie. To jest zupełnie styk z inną kulturą tutaj w tym miejscu. I zaraz tam podejdziemy. I jesteśmy blisko tej świątyni, którą wcześniej z daleka widzieliśmy. Smoki, moje ulubione. I tutaj słychać jakieś śpiewy takie modlitewne. Więc w tej świątyni tutaj puszczają. Aha, nie, to idzie z kośników, wygląda. No, ale dzięki temu klimacik jest super. Mamy tylko jedną butelkę wody. Dlatego trzeba będzie chyba coś dokupić jeszcze. Tutaj w tym miejscu czuć taki mocny zapach kadzidełek. Mnich tutaj do świątyni w maseczce idzie. Przed wejściem na górę wzmocnimy się tutaj napojem najlepszym energetykiem. Tutaj w tym miejscu dają łyżeczkę, żeby skrobać jeszcze tego kokosa. Ciekawe, że tam w miasteczku tego nie robią, tylko rurkę dają. No, to zaczyna się nasze wejście do góry, także będzie w tej temperaturze. To na pewno ciekawe przeżycie. Tu jeszcze jakąś figurkę zobaczymy. Podejrzewam, że to sponsorzy. No dobra, trzeba iść. Początek drogi. Parę pierwszych kroków, bo są już zmęczony. Proszę, podtrzymuję się rękoma. Ledwo idzie. Tylko jeszcze 1000 kroków. 1200. Tak, ja pierdzielę. Pytaliśmy się tutaj turystów schodzących, czy to już blisko. Się śmiali, że nie, 10% to było chwilę temu. Się pytaliśmy, czy może jest gdzieś winda. A on mówi, nie, zaufajcie mi, że nie ma. Także trzeba tyrpać o własnych siłach. Co chwileczkę napisy na czerwono, żeby nie karmić małp. No powiem wam, jest grubo. Jesteśmy gdzieś na 900 którymś tam kroku stopniu. Tu jest jakiś taki ołtarzyk, chyba po to, żeby się móc pomodlić, żeby idąc na górę dojść cało. Widok jest już coraz ładniejszy. No, ostatnie schody. O kurwa, jest grubo.
Hello. Zobaczcie, widok. Budda patrzący na okolice. I zobaczcie na okolice. Czy tutaj warto tyrpać się tyle pod górę? Samo wejście jest jakie jest, ale najgorzej to jest temperatura, parność. I po prostu mięśnie, wszystko super działają, tylko że niestety nie ma czym oddychać. A, bo to jest ta grota, gdzie odcisk tygrysa odnaleziono, więc chyba to może jest to. Tu jakiś piesek sobie śpi w cieniu. Oho, ktoś tam zadzwonił. No nie wiem, co uważacie. Dla mnie to było warto się męczyć. Tutaj jest odcisk Buddy w ogóle. Zobaczcie. No to chyba jest tego Buddy, nie? To jest taka wielkość stopy, że jak ja bym tam swoją przestawił. Mam nadzieję, że nie robię jakiejś profanacji. To jest coś takiego, nie? A tu co chwilę ktoś to dzwoni. Także ja też zadzwoniłem, oby na szczęście. Jeszcze raz widoczek tutaj. Uwaga, Bubson rzuca pieniążek na szczęście. O, wzięła grubą kasę. To jest, podejrzewam, że jakieś 30 groszy. 5. Nie no, ty to poszłaś jak ty, to jest... Nie no, jak ty pójdziesz po bandzie. Jeszcze na bransoletki. Ja, jeszcze na bransoletki, czyli do tego słonia tam na dole. Niesamowite, ale ty masz gest. Nie, to za takie pieniądze, to ja sądzę, że to co najmniej rok szczęścia. No, ale on ma podniesioną trąbę. Trąbę? To ja mam podniesioną rano. Zobacz, ja mu włożę tu. Gdzie mu włożysz? Jest. To jest nasze, też 5. No to pięknie, uwaga. No, będziemy się stąd powoli zbierać. Ogólnie to są uprzedzenia o małpach, no ale tych małp nie widzieliśmy po drodze. Inna kwestia, że człowiek koncentruje się na oddychaniu, a nie szukaniu małp po drzewach, no, ale raczej szansa chyba jest minimalna, żeby taką małpę dojrzeć. Także wracamy i będziemy szli tam, to miejsce. Znowu 1260 albo 67, bo są dwie wersje podawane. Tam był ten napis, że gratulujemy wyjścia, congratulations. Także jest to na pewno jakiś wyczyn i tutaj nie zauważyłem przez ten czas ani jednej starszej osoby, która by wychodziła albo tutaj przebywała. No nie dziwię się. Tutaj jest duży wysiłek wyjść. Ostatni rzut tutaj, o, i pewnie to na dole. Jednak znaleźliśmy małpy. Ciekawe, czy będzie widać. O. Na dach skoczyła. No pięknie. Podchodzi, nic nie mam dla ciebie. Zobacz, malutkim. No na to ci coś do jedzenia. Nie, ja mam picię taką. No jaja, no szkoda, nic nie mamy dla niej. Następna małpka. O, ale tam nic nie ma. Zobacz, wyciągnęła je z kieszeni, ale tam nic nie ma. I tam były napisy, żeby nie karmić małp. Ale przygoda jeszcze na koniec. Ta jest piękna, bo idzie z tą malutką przyczepioną do brzucha. Przygody. Jechaliśmy sobie na skuterku, nagle się okazało, że coś się tucze. No i opona strzeliła z jakiegoś powodu. Także całe szczęście po kilkuset metrach taki punkt ich naprawczy znaleźliśmy. No i tutaj poczekamy, może też chwila przestanie padać. Po wielu przygodach dotarliśmy na taki walking street w Krabi.
Tu ma być ten największy night market. Tylko że tak, jechaliśmy skuterem i się okazało, że coś dętka szczeliła czy coś takiego. Musiałem pchać kilkaset metrów. Nawet się policjant na motorze zatrzymał i mi powiedział, gdzie tam można naprawić to. Naprawa nie była duża, bo to jakieś 24 zł. Nawet chciał mniej, tylko żeśmy dopłacili trochę więcej. No i później sobie jedziemy i się okazało, że paliwo zabrakło. Miało być na 120 km. No i później na szczęście zatrzymała się jakaś pani Tajka, która miała karnisterek przy sobie. To ona jechała takim tuk-tukiem z jedzeniem. No i w końcu się okazało, że dojechaliśmy do stacji, która była z 2,5 km dalej, także jak ja bym miał to pchać, no to bym chyba padł po prostu z tym. Także mieli trochę pecha i trochę szczęścia. Przygoda taka, że cały czas wybuchałem śmiechem po prostu. No i będziemy teraz tutaj chodzić po tym night markecie i podziwiać i kupować może jakieś suweniry do Polski. Wszędzie tam można iść, będziemy wszędzie chodzić, eksplorować. Chociaż nie da się ukryć, że jesteśmy też mega padnięci po tym tyrpaniu na górę do tego Buddy. Tu jakieś ciekawostki. O, jakieś rybki. Tu ile tych spodni ze słoniami. Pierwsza potrawa, jakaś tam ginza z serem. Kolejna potrawa. Tam ma być jakaś wieprzowina z czymś tam. Także zaraz to będę próbować. Jeszcze kaczuszka taka, zestawik, próbujemy. Okazało się, że to jest kałamarnica, ale trochę to w ogóle ani tak smaku. Pani to przed chwilą grillowała, później to wałkowała jakąś taką maszynę, to nagrałem. Tu jest ostry jakiś taki sos, ale nie bardzo ostry. I powiem wam szczerze, że to jest takie trochę bez smaku. Bardzo ciężko to przegryźć. Więcej bym tego nie wziął, chociaż fajnie wygląda i w ogóle, ale... A pokaż, gdzie jesteśmy, daleko od hotelu. No, także to jest za płotem, można powiedzieć. I po pierwsze kawę w końcu zamówiłem sobie i nawet smaczna, więc pierwsza od wylotu. To są spring rollsy tajskie. No takie śmieszne w sumie, bo już tu jednego gryza gryzłem. Dobra, smakuje mi to. A to tutaj to jest fried rice z ananasem. Także mogę to spróbować. O, orzeszki. Jest ogólnie park narodowy. Welcome to Emerald Pool, tam jest napis. Takie wodospadziki. Coś mi takie skojarzenie, ale woda jest mega przejrzysta. Skojarzenie mam takie troszkę z tymi wodospadami na Chorwacji. Ale las jest oczywiście tropikalny tutaj. Także tu widać jakie są atrakcje: Blue Pool, Emerald Pool i Crystal Pool. Tak idę i mam wrażenie, że mam to na żywo, to co jest w Katowicach, taka palmiarnia. Się ogląda te palmy, to tutaj w środowisku naturalnym. Park Narodowy.
Tak, jesteśmy już na miejscu. Tu jest ten Emerald Pool, gdzie można się kąpać, tak jak w tych kiedyś było w Krka, jeszcze my się załapaliśmy wtedy. Niestety zmienili to. Także generalnie to jest coś takiego malutkiego tutaj. Przejrzysta woda. Jakby ktoś myślał, że to jest zwykłe pozowanie do zdjęcia, to się myli. Jesteśmy na czymś takim, co się nazywa Hot Stream Water. To są takie wodospadziki, gdzie tutaj ta woda ma mieć między 40 a 50 stopni. Jesteśmy w takiej restauracji na 6. piętrze. Miejsce takie ładne, widokowe na naszą górę drogą, którą widzimy zawsze z hotelu, tutaj widać jak na dłoni. Zamówiliśmy różne rzeczy, to jest ciasto z krewetek. Smaczne, dwa sosiki, majonez. A tu jest jakaś tam bruszetka z pomidorkami, jeszcze nie próbowałem. No i czekamy później na główne dania. Krewetek to nie jest tanie tak jak tutaj w Tajlandii, bo to jest rzędu 60 zł. Z takim ziemniaczkiem tutaj z serem przypykanym to jest w cenie. Także coś takiego, o. Jemy kurczaczka na tą chwilę. Smaczny, dość mocno doprawiony. A to jest ryż smażony widzicie, w ananasie, nie? Także to tak wygląda z mięsem z kraba. No, dobre jedzenie. Chociaż chyba ten stek tajski to pierwsze, które byliśmy, było smaczniejsze, ale to jest na pewno przepięknie podane. Poprosiłem, żeby to było średnio ostre. No zupa jest przepyszna. Przepyszna. Jak ona jest, zobaczcie, ślicznie podana, to jest rewelacja. Także to z tych trzech dań jest numer 1. To jest wygodne. Lepiej koło kręci. Normalnie także jak na następnym miasteczku. To jest nieźle. Dobra, jesteśmy na pierwszej wyspie z tych Phi Phi Island. No jest tak jakbym powiedział rajsko. Kolor wody, piasku. Bajka, po prostu kolorystyka miażdży. Mam nadzieję, że to będzie widać na filmie, bo jest po prostu cudownie.
Słoneczko się przebija na szczęście. Wiaterek dosyć mocny. Żaru nie ma dzisiaj takiego, jakiegoś, żeby było super gorąco. Będziemy tutaj chwilę, porobimy zdjęcia, filmiki. Wykąpiemy się tak jak tutaj ci ludzie. Mamy godzinę czasu, żeby płynąć do następnej wyspy. Taka kukurydza na plaży, to tutaj tam kupiona gdzieś od pani. W każdym razie na plaży to kosztuje 100 batów. Pyszna. Pani to smaruje masełkiem soli, no i wdaje na grilla jeszcze. Ona już była trochę gotowa, ale później stawia jeszcze na grilla. Tyle u ludzi wchodzi na taką jedną łódkę. Chyba tam, bo mi podawała, że 44 osoby, także jest trochę tego. Tu jest plaża małp, no ale dzisiaj nie ma małp. O, jeszcze zaczęło nawet coś tam kropić lekko. Także niestety dzisiaj nie mamy szczęścia. Idziemy jeść na lunch. Zobaczcie na te tutaj, na ten las tropikalny. I te góry takie skaliste tutaj, kurczę, robią wrażenie. Klimacik po prostu mega, palmy. No, jesteśmy po posiłku, już tutaj prawie nie pada. Przejdziemy się po tej wysepce na tyle na ile, żeby zobaczyć, o co tutaj chodzi. Jak widać, po prostu tych łodzi, speedboatów jest tutaj ogromna ilość. Jak każdy przywozi kilkadziesiąt osób, tak jak u nas, no to ta wyspa tutaj tętni, nie? Takie lody kupiliśmy, ale tak naprawdę kupiliśmy je ze względu na to, jak one wyglądają. Podane są w kokosie z flagą piękną Tajlandii, z rureczkami tam posypką. No i te kwiaty są jadalne, nie? Także one zaraz je zepsuje trochę widok. Ale kwiatek można jeść. Jestem tak podekscytowany, bo sobie całe życie właściwie, no może nie całe, ale lata całe marzyłem o tym, żeby zjeść lobstera. I ciągle, że tak powiem, to umykało. No i tutaj w końcu w Tajlandii spełniał to swoje marzenie. Lobster z takich średnich, bo są mniejsze i są większe. Więc ten kosztuje w jakiejś dzisiejszej promocji normalnie 2500 batów, a teraz jest jakaś zniżka 20%. Więc jest to posiłek, te małe zwierzątko będzie kosztować gdzieś 250 zł. No i pierwszy raz w życiu będę kosztować lobstera. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, do końca jak się to je. To jest lobster z grilla. Mięsko. Najpierw spróbuję samo. No, coś innego, bo to na pewno nie przypomina krewetki, może bardziej kraba, takiego ekskluzywnego. Jest to coś, no, coś fajnego, tylko
Ciężko się to wyciąga. O, proszę bardzo. Wyszło pięknie. Dość ciężko to się kroi. Spróbuję troszeczkę jednego takiego. Okej, czas na porady praktyczne. Ceny podróży, internet tutaj, masaże, pieniądze na miejscu oraz leki. Krabi w Tajlandii na własną rękę to naprawdę nic skomplikowanego. Zacząłem na Skyscanner, tam wyszukało mi loty oraz hotele. Wyszukiwarka kieruje zazwyczaj do dalszych pośredników. W tym przypadku, jeżeli chodzi o lot, oferta na stronie linii lotniczych pokrywała się z innymi pośrednikami, dlatego bilet zakupiłem na stronie Fly Dubai. Cena za osobę 3908 zł za całość podróży. Są to loty Kraków-Dubaj, DXB, czyli jedno z największych lotnisk na świecie, oraz Dubaj-Krabi. Jeżeli chodzi o hotele, Skyscanner sugerował portal hotels.com w przypadku tego hotelu, ale w tej samej cenie była oferta na booking.com i z racji tego, że tam mam konto i zniżki, wybrałem Booking. Tych hoteli jest do wyboru mnóstwo, cenowo podobnych było bardzo dużo, są również takie z cenami z kosmosu. Zdecydowałem się na 4-gwiazdkowy hotel Blue Hotel Smart. Cały koszt pobytu na 12 noclegów ze śniadaniami to 2605 zł, czyli około 1300 zł za osobę. Daje to kwotę ciut powyżej 5200 zł za całą podróż. Natomiast w Itace, jak sprawdzałem ceny, to zaczynały się od bodaj 7200 zł w górę za tygodniowy pobyt w Krabi. Pokój, jaki wybraliśmy, był bodaj najtańszy w tym hotelu. Wychodziliśmy z założenia, że nie będziemy tam nie wiadomo ile przesiadywać, ale pokój okazał się całkiem fajny, a hotel jest czysty, codziennie sprzątany. Ten hotel wybrałem głównie po opiniach, gdyż te ma praktycznie tylko pozytywne. Hotel znajduje się około 200 metrów od pięknej plaży i mniej więcej tyle od miasteczka Ao Nang w Krabi. Lokalizację oceniam bardzo pozytywnie. Do tego obecnie Booking ma promocję taksi w cenie hotelu i na lotnisku z karteczką z nazwiskiem czekał na nas kierowca, co było bardzo miłe. Przy powrocie płaciliśmy za taksówkę 400 batów, czyli jakieś 48 zł. Teraz temat przelotów. My pojechaliśmy na lotnisko sporo wcześniej, podróż trwa 18 godzin w jedną stronę, przy powrocie 17. Jest to związane z krótszym czasem oczekiwania na samolot. Do tego oczekiwanie na walizkę i czas dojazdu do hotelu. Sumarycznie jest to około 22-23 godziny od wyjścia z domu do momentu zameldowania się w hotelu. Powiem, no nie mało. Loty około 5,5 godziny oraz 6,5. Czas oczekiwania na lotnisku 5 godzin, a przy powrocie 4. Daje nam spokój w znalezieniu odpowiedniego gate'u, a poza tym można coś zjeść, wypić i kupić suweniry. To lotnisko jest jak małe miasto. W cenie lotów, nie zapominajmy, są również posiłki. I internet. Jak szukałem ile kosztują karty w Tajlandii, znalazłem filmik na YouTubie jednego człowieka, który polecał aplikację, w której można nabyć kartę eSIM już będąc w Polsce. Skorzystałem z tego i teraz wiem, że również mogę to polecić. Aplikacja nazywa się iRalo, udostępnię pod tym filmem link w opisie ze zniżką $3. Aplikacja umożliwia, myślę, zakup internetu na cały świat i żałuję, że nie znałem jej wcześniej, szczególnie rok temu, jak byliśmy w Egipcie. Tam zostaliśmy oszukani na tej karcie i internet przestał działać dzień przed wylotem, co nie muszę mówić, doprowadziło mnie do niezłego zdenerwowania. Tutaj w Tajlandii zapłaciłem za 15 dni korzystania 74 zł z tą zniżką. Jest to internet bez ograniczeń na ilość danych. Internet zaś działa rewelacyjnie i w kilku rozmowach na kamerce z Polską ani razu nawet na pół sekundy nie pojawiły się piksele. Teraz tylko dwie sprawy. Po pierwsze, sprawdźcie sobie, czy wasz telefon obsługuje eSIM, a po drugie, jeżeli już używacie eSIM i macie telefon z Androidem, to uprzedzam, że do tej pory żaden telefon i najnowszy system nie daje możliwości używania dwóch kart eSIM jednocześnie. Podobno w iPhone'ach od wersji 13 jest taka opcja, ale to musi sobie sami sprawdzić. Jako że ja mam kartę eSIM w Orange, miałem problem i musiałem przełączać co jakiś czas pomiędzy kartami. Piękny ząg w 2023 roku. Masaże to pozycja obowiązkowa w każdym dniu. Ceny tutaj różnią się kolosalnie od naszych. Godzinny zaczyna się od 200 batów za tradycyjny tajski masaż, czyli 24 zł. I wypada dać jakiś napiwek masażystce. My dawaliśmy zazwyczaj 50 batów, jest to 6 zł. Masaże zaś droższe, z aromaterapią, kamieniami albo inne, mogą kosztować około 500 batów, czyli jakieś 60 zł. Najdroższy, jaki sobie tutaj sprawiliśmy, kosztował 1000 batów, czyli 120 zł i był to masaż w takim ekskluzywnym salonie, a do tego był to masaż kremem z marihuaną. Tak, ta jest tutaj legalna. Jako przygodę mogę opowiedzieć taką historyjkę z pierwszego dnia, kiedy wymyśliłem, aby iść do młodych masażystek. Szczególnie, że było to już w nocy i pomyślałem, że te młode po całym dniu będą mieć więcej siły niż te starsze.
Jak szliśmy dookoła jednego salonu, zobaczyliśmy, że siedziały same młode masażystki, a było ich bodaj 7 czy 8. Wydawało się zatem, że szansa jest 100%, że masować nas będą młode. Jak zdecydowaliśmy się, to jedna z nich nas zabrała do środka, a tam były jedyne w salonie 2 starsze masażystki i okazało się, że to właśnie one nas masowały. Także pierwsze parę minut śmialiśmy się, że nasz niecny plan nie wypalił. Oczywiście masażystki trzymały poziom i wyszliśmy z tego pierwszego masażu zrelaksowani i zadowoleni. Temat pieniędzy krótko. Wyciągnięcie jakiejkolwiek kwoty pieniędzy z dowolnego bankomatu, a jest tutaj sporo różnych banków, to zawsze koszt 220 batów, czyli 26 zł. Maksymalna kwota, jaką możecie wybrać, to 20 000 batów, czyli około 2400 zł za jednym razem. Oczywiście nieważne, z jakiej karty wybieracie, czy to Revolut, czy karta z waszego banku. Dlatego pytanie, czy nie lepiej zabrać ze sobą gotówkę w postaci dolarów czy euro, pozostaje już do waszego zastanowienia. Są co kawałek kantory, które mają napisane, że nie pobierają żadnych opłat za wymiany i oferują najlepsze kursy. Kartą da się zapłacić w części punktów, restauracji, salonu masaży czy sklepów spożywczych, ale dość często doliczają opłatę 3% prowizji, a raz doliczyli nam nawet 4%. W tym punkcie, w którym kupowaliśmy wycieczki fakultatywne, była możliwość zapłacenia tylko gotówką. Teraz krótko na temat leków. Leki są tutaj, myślę, bardzo drogie, dlatego polecam skompletować sobie taką mini apteczkę z lekami na rewolucje żołądkowe, w tym tam bioflora, elektrolity czy inne, ale też na przykład na gardło czy gorączkę. To z mojej strony wszystko. Dzięki jeszcze raz, że obejrzeliście ten film do końca. Pozdrawiam serdecznie i do następnych filmów, może z innych krajów. Pozdrawiam, dzięki, pa pa! Powrót do domu, Dubaj już mamy z innego gate'a, więc musimy się przetransportować gdzieś tam dalej. Tutaj parę czekoladek kupionych, głównie na prezenty. Potwór. Tu wszędzie można iść, wszystko zwiedzić, kupować.